Pokaż kotku, co masz w środku. Przed nami kolejny unboxing. Tym razem padło na mebelki. Mamy tutaj fotel biurowy z Ikei, który nosi magiczną nazwę Smorkul, potocznie zwany w sklepie Smarkulem. Kosztuje 500 zł. Mamy do wyboru aż dwa kolory, czarny albo taki czerwony. Wybrałem czerwony, bo na czarnym od razu widać jakieś różne brudy, a na czerwonym wygląda dużo lepiej. Kółeczka w zestawie, takie twarde, typowe, nie jakieś kauczukowe, no ale za 500 zł nie oczekujmy magii. No i tutaj wszystko ładnie upakowane w tym kartoniku. Zaraz będziemy to skręcali. Jeszcze śrubaski są. Te metalowe elementy, a nie jakieś plastikowe, więc spoko. No i żeby nie było, że rzucam słowa na wiatr, zobaczcie. Smorkul, Smarkul, a mówią wszyscy Smarkul. No dobra. IKEA czasami miała różne przypały z nazewnictwem niektórych produktów w różnych państwach, bodajże kiedyś w Filipinach. Zabieramy się za skręcanie najpierw tej rozgwiazdy. W większości tanich foteli taki element jest po prostu monolitem plastikowym. Tutaj ładnie mamy metalowy i to potrzebowałem, bo chcę sobie ten fotel wziąć do warsztatu, więc będzie trochę bardziej obciążony różnymi mechanicznymi urazami na dłuższą metę, więc liczę, że metalowy wolniej zepsuje. Skręcanie po kolei elementy, nóżka po nóżce tej ośmiornicy, kółka wciskane, sprawdziłem standardowe, można sobie zamienić z takimi typowymi kupionymi na Allegro, kauczukowymi, jak też kiedyś testowałem w innym filmie. Siłowniczek, w większości krzeseł po prostu wchodzi na wcisk, o ile nikt nie będzie tańcował nad tym krześle, to nic się nie stanie, żadnej blokady nie potrzeba. No i teraz siedzisko. Do siedziska przykręcamy podłokietniki. No i tutaj 4 śrubki, tylko żeby to równo przykręcić dobrze sobie jest to siedzisko położyć na jakimś stole, tak jak było w instrukcji, albo na jakimś podwyższeniu, żeby po prostu skręcić te podłokietniki równo. No i dlatego też wybrałem właśnie ten fotel, bo można sobie wybrać tą wysokość podłokietnika, bo w większości jakichś takich tanich krzeseł podłokietnik jest na tej samej wysokości. No i jak nam się nie wstrzeli w nasz układ, biurko, w naszą geometrię fizjologiczną, no to jest to uciążliwe. Teraz przykręcamy od dołu tak zwany automat, który nam pozwala tutaj regulować wysokość, wychył. 4 śrubki, wszystko przykręcane imbusami. Tutaj specjalnie magii nie ma. Z tymi karteczkami mam trochę opminę, czy to powinno być pod to zamocowane w środku, czy mam te papierasy pourywać. Się zastanowię. Teraz mamy oparcie też na takie 4 śruby, jak widzicie to wszystko jest metalowe, nie jakieś plastikowe, no i myślę, że jako takie krzesło warsztatowe właśnie to będzie idealne, że gdzieś tam nieopatrznie przywalę jakimś narzędziem, to znaczy się zarysuje lakier, a nie to, że mi to po prostu pęknie, bo śruby też tutaj są ładne i toporne. No i tu też mamy fotelik skręcony. Jeśli ktoś ma daleko do Ikei i nie może się doczytać dokumentacji, no to sprawdźmy jaka jest tutaj minimalna wysokość siedziska. U mnie to jest 46 cm. No i tutaj dźwigienką możemy sobie to podnieść do góry. O, i maksymalna wysokość z tego co mi wyszło to jest 56. Zaraz niech się ustabilizuje. Tutaj nam wymiar 56 cm, czyli mamy taką 10 cm regulację. Wiadomo, troszkę się ugnie ta gąbeczka, ale mniej więcej taki mamy zakres. No i tutaj podłokietniki. Minimalna wysokość, o może tak zróbmy. Podłokietnik był na wysokości 74 cm, natomiast od siedziska mamy tutaj z 18 cm, ale tak jak wspominałem, zobaczcie, można sobie to tak wysoko podnieść i wtedy z 18 robi nam się 24. Czyli mam jakieś tam 6 cm regulacji w górę lub w dół. No i tutaj oparcie też można sobie tam trochę regulować. Zaraz się tym zajmiemy. W sumie tu nie reguluje się oparcie, bo oparcie jest na sztywno przykręcone, a całe siedzisko się obraca. Tutaj jest jakiś taki tajemniczy przycisk. Nie odkryłem do czego on jest. Próbowałem. Instrukcji nie znalazłem, bo nieważnie szukałem. Jak ktoś z widzów wie, to proszę pochwalcie się w komentarzach. No i teraz eksploatacja. Tutaj mamy taką typową dźwigienkę, którą jak sobie wsuniemy
to siedzisko jest zablokowane, tak jak teraz widać, a jak je wysuniemy, to teraz one się tak trochę telepie, więc możemy wychylić, ustawić w pozycji, w której chcemy i następnie zablokować. No i tak się prezentuje to krzesło w porównaniu z jakimś innym krzesłem biurowym.